Czy to jest beznadziejna twarz? Cześć wszystkim! Wiem, jak trudne mogą być początki z rysowaniem, a najgorsze są oczekiwania, ponieważ zawsze wymagamy od siebie, żeby ten rysunek był najlepszy, taki najładniejszy, więc czemu by nie obniżyć naszych oczekiwań na sam początek? Czyli celowo robić tak, żeby było brzydko. 100 crap faces, czyli 100 beznadziejnych twarzy. Jest to wyzwanie wymyślone przez Steve'a Chapmana ze strony Can Scorpion Smoke. I wyzwanie jest proste, trzeba narysować 100 brzydkich twarzy, tylko że wszystkie muszą się od siebie różnić. Dzisiaj podejmę się tego wyzwania. Jak myślicie, uda mi się? 100 beznadziejnych twarzy. Żadnej ładnej. Zobaczymy. Kiedy rysuje się tak długo jak ja, to w głowie są już tak mocno zakodowane podstawy, że siłą rzeczy rysuje się tak, że nieważne jak bardzo się starasz, to i tak nie wychodzi jakoś tak bardzo źle. I o jakich podstawach mówię? No na pewno numer 1 to jest symetria. Jeżeli narysujesz oczy na takim samym poziomie, nie że jedno wyżej, drugie niżej i że będą one mniej więcej takiego samego rozmiaru, albo jeżeli usta będą bezpośrednio pod nosem, to wiadomo, że ta twarz siłą rzeczy będzie wyglądała spoko. To niezależnie od tego, jaki kształt twarzy sobie wymyślisz. Chociaż w sumie mogą być wyjątki. Druga rzecz to proporcje. Jeżeli narysujemy elementy twarzy, tam oczy, nos, usta, mniej więcej w takim rozmiarze, który pasuje do rozmiaru głowy, to będzie ok. Ale jeżeli narysujemy coś za duże, albo wręcz przeciwnie za małe, to wtedy jest duża szansa, że to nie będzie wyglądało fajnie. I trzecią podstawą jest dbałość o szczegóły. Jeżeli stawiamy linię starannie i dbamy o to, żeby każdy element twarzy był dopracowany, to praca automatycznie wygląda lepiej. Tak samo jest, kiedy kontrolujemy grubość tych linii, kiedy kontrolujemy swoją rękę, czyli tutaj bardziej chodzi o wprawę. I podczas tego wyzwania musiałam ze wszystkich sił spróbować zapomnieć te podstawy, czyli rysować niestarannie, nieproporcjonalnie i niesymetrycznie. I już po kilku twarzach, jakie narysowałam, wyczułam, jak bardzo to jest trudne zadanie. Naprawdę. Bo narysować pierwszych kilka twarzy słabo, to nie jest żadne wyzwanie. To może zrobić dosłownie każdy. Ale żeby one wszystkie się różniły od siebie i w dalszym ciągu były tak samo złe, tak, to właśnie tu się pojawia problem. Odkryłam, że rysowanie uproszczonych twarzy często przynosi zaskakująco dobry rezultat. Czego nie chcemy tutaj, ponieważ chcemy, żeby wychodziło źle, a nie dobrze. Więc zaczęłam dodawać jak najwięcej linii, bo wtedy bardzo łatwo jest coś skićkać. Próbowałam też ze wszystkich sił przypomnieć sobie, jakie miałam trudności w rysowaniu twarzy, kiedy dopiero zaczynałam rysować. Się uczyłam tego. I oprócz oczywiście proporcji, pamiętam, że miałam bardzo duży problem z rysowaniem twarzy, z profilu. Głowa zawsze miała jakiś dziwny kształt i elementy twarzy były tak nie na swoich miejscach. Tak więc właśnie takimi rzeczami starałam się wspomóc. Jeżeli zdecydujecie się zrobić to wyzwanie, to nie radzę rysować wszystkich twarzy na wprost. Kiedy one są pod kątem, z góry widziane, z dołu, to wtedy zaczyna się problem. I zauważyłam też, że twarze wychodzą nieciekawie, kiedy robię im bardzo niestaranne włosy. It's so beautiful! Czyli linie są takie chaotyczne, widać, że naniesione tak na odwal się. I tutaj powiem szczerze, że miałam naprawdę spory problem, ponieważ jak już się raz człowiek nauczy stawiać obok siebie takie łukowate linie, które nie nachodzą na siebie, to trudno jest wrócić do czasów, kiedy się tego nie umiało. Prawda jest taka, że właśnie jak się te linie obok siebie rysuje i one są w miarę tak poukładane w ładzie, to włosy zawsze będą wyglądały dobrze. No! 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 Tak, słuchajcie uważnie, z czym ja się zmagałam podczas tego wyzwania, ponieważ to są chyba idealne rady, czego nie robić. Przy około 20 twarzy już zaczynałam wątpić, że doprowadzę to wyzwanie do końca. Już zaczęłam mieć takie problemy z wymyślaniem, a oczywiście dalej wcale nie było łatwiej. Tak, to wyzwanie jest dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że nie umieją rysować, tylko dlatego, że cały czas rysują tak samo. Jeżeli zaczniecie eksperymentować i próbować nowych rzeczy,
to szybko zobaczycie, że jakieś tam rozwiązania są naprawdę fajne. Czasem trzeba się trochę zmusić do tego, żeby spróbować nowych rozwiązań. I prawda jest taka, że kiedy musicie za każdym razem rysować inaczej twarz, to trzeba się naprawdę mocno postarać, żeby wszystkie te twarze wyszły brzydko. I dlatego to wyzwanie jest po prostu idealne dla osób początkujących, bo zamiast oczekiwać, że kurde, musi mi wyjść ładnie i tak dalej, oczekujecie czegoś przeciwnego i potem mile się zaskakujecie. Hiya, Georgie. Do you want a balloon too, Georgie? Nie, no serio, spróbujcie narysować 100 brzydkich twarzy i zagwarantuję Wam, że w pewnym momencie bardzo mile się zaskoczycie. Gosh. Ale hej, to nie jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy uważają, że nie umieją ładnie rysować. To jest też dla tych osób, które czują, że tak długo już rysują danym stylem, że już są tym znudzone, że nie potrafią się wyrwać z tego swojego małego pudełeczka i chcą spróbować czegoś nowego, innego, jakieś takie tchnienie świeżości w swoją sztukę, tylko nie do końca wiedzą jak. I to też bardzo łatwo zniechęca, bo kiedy już nauczyliście się rysować w danym stylu i poświęciliście na to dużo czasu, to trudno jest się przemóc, żeby zacząć od nowa naukę, bo to jest mega zniechęcające, jak już dojdziecie do jakiegoś poziomu i potem trzeba się znowu cofnąć i iść od zera. A przecież dobrze jest poszerzać nowe horyzonty, dlatego naprawdę zachęcam wszystkich, żeby spróbowali tego Nic mi nie przeszkodzi, żeby to powiedzieć, żebyście spróbowali tego wyzwania. I jestem naprawdę ciekawa Waszych wniosków. Tymczasem wróćmy do moich prób. Na tym etapie byłam już bliska załamania nerwowego. Wyjście poza schemat jest takie trudne. Ja naprawdę już nie miałam tutaj pomysłów. Zero, nic. Miałam tak nagrzaną banię, a do końca jeszcze całkiem daleko. Swoją drogą, czekam na Wasze komentarze w stylu: twarz numer 18 wygląda tak jak ja, kiedy przez 2 godziny spróbuję rozwiązać jedno zadanie z matematyki. Zresztą po przebitkach, które wstawiam do tego filmu, doskonale widzicie, że to są takie idealne, memowe twarze. O rany! To jest chyba najlepsza twarz, jaką stworzyłam! It's not unusual to be mad with anyone. It was legend. Wait for it. Są Wasze inktoberowe prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku i bardzo się cieszę, że podejmujecie się tego wyzwania. To jest mega super, zwłaszcza jak na Instagramie mogę sobie pooglądać Wasze prace. Codziennie wchodzę i przeglądam, czy ktoś coś nowego dodał. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście spróbowali tego wyzwania, tych 100 beznadziejnych twarzy i żebyście mi wysłali taką, która Wam wyjdzie najśmieszniej.
I te rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa!